Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Triumph, z tej strony Optimus. No i na start muszę wam powiedzieć, że jestem wam winien przeprosiny po raz kolejny i naprawimy odcinek, ten, który ostatnio poległ, jeszcze tutaj przed tym, zanim wyjadę na urlop. Poległem w ostatnim odcinku ze względu na to, że ten mikrofon, kiedy się właśnie tak obracałem w lewo, w prawo, to nie było mnie słychać, a jak patrzyłem na przykład na monitor, to mnie nie słyszeliście. Po raz kolejny tłumaczę, ale no staram się to poprawić. No była kicha, wiem o tym, zdaję z tego sprawę, musicie mi naprawdę wybaczyć pod tym względem, to nie było celowe. Odcinek był sprawdzany, tylko ja go nie sprawdziłem na takiej zasadzie, że odsłuchałem go w pełni, tylko w niektórych urywkach i tam akurat trafiłem pewnie na urywki, gdzie mnie było ok słychać, no ale no tak czasem bywa, to już jest niestety, bo tam drugi odcinek był zrąbany. Ten odcinek jest chyba trzecim albo czwartym, który dostaniecie, będzie dobrze nagrany, więc mam nadzieję, że nie zlinczujecie mnie po raz enty za to, bo mi się zdaje, że już będzie ok. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten odcinek, to czekajcie, bo ja tu mam przygotowany dla was temat, który miałem na poprzednim odcinku, ale w sumie wypadałoby wam go tutaj jeszcze raz przedstawić i porozmawiamy się też o paru królestwach, które tam mniej więcej doszły do tej listy, no bo w sumie niektórych tutaj, jakby tak powiedzieć, też mogę powiedzieć ofen, no, nie wymieniłem, no a mamy tam więcej Polaków. Jak widzicie, tu lista się wzbogaciła parę królestw, ale zacznijmy od tego, o danych królestwach, gdzie kto jest. No, mamy tu 2359, to jest królestwo, które ostatnio nagrywałem odcinek, gdzie wygrali swoje KVK, gdzie naprawdę myślałem, że tam ogień i woda zrobią robotę i nie wygrają z wiatrem, ale jednak wiatr przepchał to. Zagrali bardzo fajnie. Mamy tam chyba z 8 albo nawet 10 Polaków, którzy tam pykają sobie w tym królestwie. Naprawdę tam jak przeglądaliśmy chyba statystyki, to mieliśmy tam paru Polaków w top 100, ale to już was odsyłam do poprzedniego odcinka. Więc mamy tam paru Polaków na 2359. Wiem, że mamy paru Polaków na 1093, ale tam jest troszeczkę mniej tych. Wiem, że też na innych królestwach są, tak na Lostach chyba mamy z 4 Polaków w 5 w 1903, ale tam wiecie, to nie jest taka większa grupka. Tu staram się tak powyżej 10 już tam gdzieś dawać tą grupkę. Mamy 3299, które w ostatnim czasie no, zrobiło się tak, jak się zrobiło tam. Mają przyrost siły do KPS masakryczny, ale to już w jakimś odcinku wam o tym opowiadałem. Nie będę się tu pastwił nad tym królestwem po raz kolejny. To moje zdanie jest jedno, niestety no jest zrobiona głupota, taka jak była jakieś na 2732, gdzie król tam się potrafił przyznać do błędu. Tutaj niestety nie przyzna się. No ale bardzo dużo ludzi, którzy widzi, co się dzieje, sami sobie możecie po prostu określić, dlaczego tak jest. Kiedyś bardzo fajne królestwo, mam tam przecież paru graczy, którzy sami wysyłałem, żeby poszli grać. Widzę, że tam poprzyjmowali też tutaj takich, wiecie, mniejszych graczy. Może to ma być taki sam projekt, jak na 3256 był, nie wiem, czy ale 3256 nie zrobiło czegoś aż takiego dużego. No ale tak jak widzicie, oni też tutaj muszą troszeczkę żyć, ale to różnica jest, nie? 3256 miało po prostu taki target, gdzie oni chcieli dla tych mniejszych kont zrobić taki dom. Tutaj znowu na 3299, nie. Poprawka co do 3256, bo ostatnio się pomyliłem. 3256 dalej walczy o wygraną w KVK. Fakt, że tam przegrali Z5, ale ich sojusznicy wygrali swoją Z5, więc jednak nie jest tak, miałem pierwsze takie małe informacje podane, to od razu o tym mówię, ale tam już lektor wszystko wyjaśnił, więc tam będziemy też śledzić w kolejnych odcinkach o polskich królestwach. 3080 no to jest królestwo tutaj, gdzie ja gram, więc wiecie jak u mnie to wygląda. Wzmocniliśmy się ostatnio, jeżeli chodzi o KP, zresztą to było widać podczas KVK, ile zrobiliśmy i naprawdę jestem zadowolony. Królestwo się przez cały czas rozwija, pcha do przodu. No i zobaczymy, co będzie w przyszłości, jak będą kolejne migracje. 2960 jest to królestwo Matixa, czyli tam, gdzie ostatnio ogrywaliśmy z nimi filmik, zdobywali, chyba tam 3. gwiazdka była. Też bardzo fajne królestwo, też się tutaj rozwija w swoim tempie. 3066 to jest królestwo, gdzie ostatnio zmigrowało parunastu Polaków, właśnie 3299 ludzie, którzy tam najwięcej walczyli i mieli tam swoje kapeki bardzo fajne. Zresztą to łatwo z tymi ludźmi, jeżeli ktoś z was ma kontakt, no to wie o czym mówię.
wiecie o co chodzi, wiecie jaka sytuacja była, więc naprawdę fajnie, że znaleźli swój dom i też tam jest grupka, w sumie chyba taka sama grupka jak na 2877. Mamy tu 2877? Tak, mamy 2877, więc chyba nawet podobna grupka, no ale 2877 bardzo fajnie widzę, że też podrosło w KP. 3066 też ma, mi się zdaje, że bardzo fajnie. 1071 to jest stare konto, gdzie, czy stare KD, gdzie grał Snow, gdzie grał Automatic, możecie kojarzyć. No i tam sobie pomalutku rzeźbią to wszystko, działają i no i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wiem, że jest jeszcze chyba królestwo 1701. To jest jakieś takie malutkie królestwo, tam też paru Polaków, możecie parnastu Polaków, nie wiem czy tam nawet nie ma polskiego króla, jest taka możliwość, mogę się mylić, ale chyba mi się zdawało, że tam chyba jakaś grupka się większa robiła i były właśnie Polacy, ale to jest właśnie takie malutkie KD w Seedzie D, z mniejszą ilością KP, więc chyba tam jest troszeczkę Polaków. 287 już mówiliśmy, o 1071 wiecie jak to KD wygląda tam, jak chyba dobrze pamiętam, Hubal prowadzi to królestwo. Hubal pozdrawiam, zresztą niedawno gadaliśmy, pisaliśmy. 3025 królestwo, które może chyba troszeczkę coś tam, nie wiem czy spadło z siły czy co, ale dalej sobie tam działają w tym Seedzie B. Dalej to królestwo działa. Zobaczymy jak to będzie przyszłościowo. Mam nadzieję, że tam wszystko chłopaków siądzie tak jak oni chcą i to po prostu nie pójdzie w złą stronę, że to dalej będzie tam się toczyło swoją drogą. Zresztą ostatnio rozmawiałem z Taczką i z Tyberem, to mają tam jakieś plany, więc zobaczymy jak to tam będzie wszystko wyglądać. Więc to jest kolejne KD polskie, gdzie jeżeli ktoś chce na przykład w niższym seedzie pograć, no to może sobie spokojnie wybrać seed B. Wiecie, te seedy to wiadomo, to są tak też domyślnie, no Lili oficjalnie prowadzi tych parametrów seedów, więc mówmy ofen. Mamy 2653, mamy Smurfy, które teraz chyba w KVK będą walczyć, zresztą pokazywałem wam ostatnio chyba filmik dotyczący tego. Ten filmik też będzie jakby tak powiedzieć aktualizowany, z tego względu, że tam też był problem z mikrofonem, jak dobrze pamiętam, o Polskich Królestwach, więc tam też będziemy w późniejszy termin to aktualizować, o Polskich Królestwach jak se radzą. No ale tam mamy Smurfy, tam przewodzi Papa, tam mamy nową ekipę zarządzającą, tam coś się po prostu nowego dzieje, ekipa stara się tutaj dalej tworzyć to, co tworzyła wcześniej, więc bardzo fajnie, że oni tutaj działają i się dalej rozwijają, więc mamy kolejne polskie królestwo, które jest w tym niższym seedzie, ale jeżeli ktoś właśnie nie chce tam pchać się, wiecie, do tych topek, do tych najmocniejszych, no to idzie sobie do tego niższego seedu, wiadome. Seed C to jest 2205, czyli tam gdzie mamy królestwo, gdzie Julek i Wiedźmin jest R5. Nie wiem kto tam jeszcze jest, bo tam jest chyba parę osób, które rotuje. Przeważnie widziałem Wiedźmina, kto był na Boomfire Gathering, kto go poznał. Tak samo jak kiedyś nagrywałem odcinek z Julkiem, to też go poznaliście u mnie na kanale. To 205 Seed C, pomalutku sobie tutaj widzicie, że tak coś tam rzeźbią, prawda? Robią po prostu swoje. Więc pomalutku to królestwo się naprawdę moim zdaniem fajnie tam nie wiem czy rozwija, na pewno mi się zdaje, że królestwo dalej działa, grają z tą ekipą, którą mają. Jak tam będzie przyszłościowo, mam nadzieję, że chłopakom też wyjdzie. No mamy dużo tych polskich królestw, no w pewnym momencie myślałem, że nagle polskie królestwa nam wystrzelą w kosmos, nie będziemy mieli w ogóle z tych starych królestw wszystko pójdzie do nowych, no bo też takie w pewnym momencie do mnie dochodziły słuchy a propos 3025, 2205, że tam 265, czy też dochodziły mi słuchy różne, że tam się nagle może pozmieniać wszystko, no ale dalej tworzą, dalej się rozwijają, bardzo fajnie, że tam to wszystko się dalej tworzy i ekipa sobie tam działa. Przechodzimy do 2953, o tym królestwie troszeczkę się zatrzymam, więcej powiemy, bo mamy go w seedzie C, kiedy to królestwo tam było przejmowane przez Sebixa, to był seed D, podrośli bardzo z siłą, podrośli z KP, oni mają w tym momencie minimalnie więcej KP niż my. Deadów mają chyba tyle samo, nie, troszeczkę mają mniej, ale naprawdę tam królestwo się zrobiło takie bardziej international, Polaków jest mniej i widać naprawdę progres. Zobaczymy teraz najbliższe KVK ich, więc jeżeli tylko KVK ich tam będzie dostępny, jeżeli będę mógł coś tam popilotować i będę miał czas, no to z miłą chęcią tam wejdę. Ja KVK będę miał we wrześniu, więc wrzesień, październik u mnie KVK się zaczyna. Więc ja tam wiem, że chyba będzie grać Heroic Anthem, z tego co pamiętam, chyba że coś się zmieni. Chociaż bardziej mi pasowało, jakbyśmy zapisali się 1 września niż 18 sierpnia, no ale no większość ekipy chciała na 18, no to wtedy się zapisujemy.
A znowu 2953, no tworzy coś fajnego. To jest stare 2732, tam będziemy mieli parę kont z 2732, które zmigrowało. No Królestwo zobaczymy, jak tam się potoczy. Wiem, że docelowo chcieli być gdzie chyba B, z tego co pamiętam, jak Sebix mi opowiadał, więc naprawdę fajnie, że tam to wszystko się rozwija, że Sebix sobie wziął też do serca to, co mu kiedyś tłumaczyłem a propos Królestwa, co można zrobić i jak mu mówiłem chyba, jeżeli Sebix będzie pamiętał, to my chyba gadaliśmy chyba w grudniu, w listopadzie, nie, my poruszaliśmy ten temat właśnie a propos zmiany KD już w czerwcu 2024 albo w lipcu, ale tak już na serio zaczęliśmy o tym chyba gadać gdzieś końcem roku 2024. No i Sebix w końcu razem z Alim, zresztą ekipy 2732, z Arkane, z Miedziakiem, z Adio tam sobie po prostu to tworzą, mają ekipę też tych zagranicznych graczy, którzy grali w innych KDK-ach, którzy się znają też z Alim, więc naprawdę fajnie, że tam się to rozwija. 1958 Królestwo, które po cichutku przez cały czas sobie coś tam tworzy, działa sobie, mają fajnych graczy, przez cały czas się rozwijają w swoim tempie. Można powiedzieć, że grają na pełnej chillerce. Gwiazdeczki też tam w ostatnich, w tamtym roku i w tym chyba tak, jak dobrze pamiętam, pozdobywali. Mogę się mieć, bo nie pamiętam kto kiedy zdobywał gwiazdy na przestrzeni ostatnich lat, no ale Unosfera w KD naprawdę fajnie się to rozwija. Mają tam swój jakiś tam pułap, dążą do tego, teraz mieli fajną migrację, parę ciekawych do nich kont też wiem, że pomigrowało, więc no super, że tam się ekipie wiedzie, super, że ekipa tam przez cały czas działa. Jest naprawdę fajnie, że można fajnie budować królestwo, bo jakieś spiny na 1.958 na pewno to dostaniecie. Tak można powiedzieć ofen. Zresztą nie bez przyczyny moi dwaj znajomi tam zmigrowali, Michał i Zefir. Bo chcieli sobie pograć po prostu właśnie tak na jakimś takim chillu, bez jakiegoś tam parcia, tak mają niestety seedy większe. 2356, jak dobrze pamiętacie, jest to królestwo, o którym kiedyś tam wam wspominałem, jest to królestwo, które też powstało w sumie w miarę podobnym momencie jak 2953. 2356 to jest królestwo, gdzieś tam chyba, jak dobrze pamiętam, króluje król. Jeżeli jest inaczej, to mnie tam poprawcie. Wiem, że Nexol? Kurde, nie pamiętam tych wszystkich ników, naprawdę wybaczcie mi. Wiem, że tam też R4, więc naprawdę tam też coś sobie pomalutku tworzą. Zresztą widzicie, że KP i siły też mają. Są w Sydzie C, więc też mają tam coś do powiedzenia w tym wszystkim. Znowu 2732, no to wiecie, no w tym momencie to będzie Akademia 2953, jest tam bardzo dużo siły, starych kont, zresztą widzicie jak się tam, ja jeszcze pamiętam jak było 18 bilionów, nie, bo ja pamiętam, że jak my tam z 21 na 18 zbijaliśmy to KD, potem jeszcze zbili chyba do 15, kurde już nie pamiętam, a teraz jest 7, nie, to jest, KP jest słaba, ale tam zostawały no bardziej takie mniejsze konta, nie, które szukają też chyba swojego miejsca w różnych innych królestwach. 1701, no to wam o tym powiadam, że tam jest właśnie takie mniejsze królestwo. No i 2658, które poznaliście ostatnio na live'ie, na filmiku, który z wami, z którym tam nagrywałem ze Stormem i z Jarlem. 2658 też możecie znać z takich ich świetnych czasów, chociaż teraz też bardzo dobrze im wyszło, bo potem jak Jarl i Storm przejęli KD, porobili migrację i weszli w KVK i wygrali KVK, to już jest w ogóle, wiecie, to jest naprawdę sztuka, żeby ogarnąć KD, ściągnąć graczy, zagrać, wygrać. Wiadomo, grali w kampami z innymi królestwami, ale no też trzeba dać swoje tam 5 groszy. Zresztą widzieliście, że w 2658 zrobiło naprawdę fajne cyfry na tym swoim KVK. Jest to CD, chłopaki też się pomalutko tam wszystko tworzą, działają, więc naprawdę miło, że polskie królestwa się rozwijają. I tutaj musimy jeszcze wspomnieć o królestwach, dajcie mi tylko chwilkę. Okej, dobra, mam chyba, tak. O królestwach takich jak 3699, które ostatnio zdobyło gwiazdkę w KVK2, o nim rozmawialiśmy. Tu wam nie mogę pokazać statystyk, bo to głównie są kadeki, które są w soku. KVK2, 1, 2 i chyba 3 mi to nie pokazuje, chociaż trójka też powinna być. Wiem, że jest królestwo 3662,
I ostatnio po tym filmie, który tam nie wypalił, jakiś widz mówił o 375 coś, ale tam jak się do mnie ekipa odezwie, no to coś tam postaramy się nagrać, żebyśmy mieli większą, jakby tak powiedzieć, wiedzę na temat tych młodych polskich królestw, bo taka jest prawda, że to są bardzo młode królestwa. 3699, 3662, to jest królestwo, teraz chyba wygrywają KVK 3, tam chyba Tubylec jest królem, że możecie pamiętać, bo kiedyś nagrywałem odcinek, jak królestwo się paliło, u Tubylca, jak próbowali zabrać mu króla. Wiem, że tam dużo się działo, jest nawet odcinek o tym na kanale, więc tam naprawdę było grubiutko. 3699, no to filmik też macie o ostatnich poczynaniach tego KD. No i co tu dużo powiedzieć, no bardzo fajnie, że te królestwa się tu rozwijają, naprawdę jestem mega zadowolony, że mamy tyle królestw, jak i polskich, tak i zagranicznych. Chodzi mi o to bardziej, że mamy takie mieszane królestwa. 2359, no wrzuciłem ich tylko z tego względu, że ostatnio nagrywaliśmy odcinek, że mamy tam paru Polaków, którzy naprawdę też grają w bardzo mocnym KD i trzeba to wyróżnić moim zdaniem. No ale zobaczmy sobie, no ogólnie powerowo, no to tu robimy miastkę 2359, ale to jest power do KP jest zasady. 3299 do KP wygląda średnio. 3256, no to wiemy, co oni tam planowali zrobić. W jakimś, żeby po prostu zbierać te słabsze albo mniejsze konta. I dalej tam sobie rozwijają, mają tam swoją ekipę R4 i sobie dalej królestwo rozwijają w swoim tempie. 3080 no to znacie, więc no tutaj siłowo widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj największe, no mówię, no jak sobie popatrzycie siłę do KP, no to w większości ma jakiś balans, tu jest unbalance. Co do KP, no to nie liczymy 2359, no bo wiadomo jakie to jest królestwo. No to w tym momencie 2953 ma więcej od nas, potem jest 2877 z paroma Polakami, no i 3066 też z paroma Polakami. Potem mamy 2356, gdzie jest polski król z Polakami, też chyba zagranicznymi graczami. Potem dopiero jest 3299, które się zrobiło jako Imperium Srebrne. No i później mamy już Smurfy na 2653, nie? W Dedak, no to można pewnie na pewno 2359, ale najwięcej ma 3299, potem 3080, tylko pytanie, czy to są właśnie te, tak, bo to jest liczone z zamków 25 poziomu, to zobaczcie jaka to jest różnica, nie? Tyle samo KP, nie? Mniej zamków, no masakra, nie? No ale też dedy, no może 3299 wróćmy do oddzielnej kategorii. 3080, 2953, 2877 mają też podobnie w dedach, potem mamy 3256, 2960 tam gdzie Grammatix i króluje, no i potem jeszcze 3066, więc taka ścisła w miarę taka topka tych królestw polskich, polsko-zagranicznych, polskich naprawdę się trzyma. No i co, mi się zdaje, że tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że go poprawiłem, że naprawdę jest